Słaba odporność, szczególnie w połączeniu z okresem jesienno-zimowym, to prosta droga do złapania infekcji wirusowych i bakteryjnych. Na szczęście wiele jest w naszych rękach, bo poprzez różne praktyki możemy zminimalizować ryzyko rozwoju infekcji lub złagodzić ich przebieg i skrócić czas ich trwania, jeśli już się pojawią. I najpierw opowiem Państwu o wyjątkowo wartościowej cząsteczce, która może znacząco podnieść naszą odporność, jak również dostarczyć innych korzyści zdrowotnych. W drugiej zaś części filmu wyjaśnię, co jeszcze możemy zrobić, aby uchronić się przed infekcjami i skutecznie stawić im czoła. Od razu przejdę do konkretów i powiem, że cząsteczką, która szczególnie pomoże nam w przypadku osłabionej odporności, jest związek o nazwie laktoferyna. Laktoferyna to białko, które naturalnie występuje w różnych wydzielinach i płynach ustrojowych człowieka. Przede wszystkim znajduje się ona w siarze i mleku, ale obecna jest również w ślinie, łzach czy nasieniu. Pewne jej ilości są produkowane w naszym ciele przez neutrofile, czyli jeden z typów komórek immunologicznych, i jest ona uwalniana podczas reakcji odpornościowych. Jeśli zaś chodzi o produkty spożywcze, w których naturalnie występuje laktoferyna, to jest to mleko krowie. Niemniej, aby dostarczyć zadowalające ilości laktoferyny, najlepiej jest sięgnąć po ten składnik w postaci preparatów, przy czym zwykle są to kapsułki lub proszek w formie saszetek do rozpuszczenia w wodzie. Jeśli już mają Państwo ogólną wiedzę na temat tego, czym jest laktoferyna, to teraz krótko wyjaśnię, w jaki sposób poprawia ona naszą odporność i co jeszcze dobrego może dla nas zrobić. Zacznę od tego, że laktoferyna wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. Wynika to z tego, że ma ona zdolność do wychwytywania i wiązania wolnego żelaza w naszym organizmie. To sprawia, że żelazo przestaje być dostępne dla wielu różnych gatunków bakterii chorobotwórczych. Bo chciałbym, aby Państwo wiedzieli, że bakterie patogenne potrzebują do swojego wzrostu właśnie żelazo. Można wręcz powiedzieć, że żelazo jest dla nich pewnego rodzaju odżywką. A tak jak powiedziałem, laktoferyna, wiążąc żelazo, ukrywa je przed bakteriami i w ten sposób działa bakteriostatycznie, czyli hamuje wzrost tych drobnoustrojów. Należy jednak wiedzieć, że nie jest to jedyny mechanizm, za sprawą którego laktoferyna stawia czoła bakteriom. Dla przykładu laktoferyna hamuje przyczepianie się bakterii do komórek i tkanek naszego ciała. Do tego sprawia ona, że bakterie stają się bardziej ruchliwe, a to utrudnia im tworzenie tzw. biofilmu, czyli struktury złożonej z wielu bakterii, która jest otoczona warstwą różnych substancji przez nie produkowanych. Tu zaś należy wiedzieć, że bakterie bytujące w takim biofilmie są o wiele bardziej odporne na antybiotyki. Dzięki więc laktoferynie i temu, że nie dopuszcza ona do tworzenia się takiego biofilmu, bakterie chorobotwórcze stają się bardziej podatne na działanie leków. To skłania do stwierdzenia, że w niektórych przypadkach laktoferyna może zwiększać skuteczność antybiotykoterapii. Zresztą przeprowadzone badania pokazały, że na przykład połączenie penicyliny właśnie z laktoferyną znacząco ogranicza wzrost bakterii z gatunku Streptococcus aureus, czyli krąkowca złocistego, opornego na antybiotyki. Poza tym, że laktoferyna działa przeciwbakteryjnie, to jest ona ceniona przede wszystkim za swoje właściwości przeciwwirusowe. Przy czym warto zauważyć, że jest ona szczególnie przydatna na początku infekcji. A to dlatego, że laktoferyna wiąże się z pewnymi miejscami zlokalizowanymi na powierzchni ludzkich komórek, przez co blokuje wirusom do nich dostęp i uniemożliwia zakotwiczenie w nich drobnoustrojów. W uproszczeniu można powiedzieć, że laktoferyna zapobiega połączeniu wirusa z komórkami naszego ciała. Przeprowadzone eksperymenty in vitro pokazały, że laktoferyna ma zdolność do hamowania aktywności wirusa RSV, czyli tzw. syncytalnego wirusa oddechowego, odpowiedzialnego głównie za infekcje górnych dróg oddechowych. Przy czym gdy nasza odporność jest bardzo słaba, wówczas wirus RSV może wywołać też zakażenie dolnych dróg oddechowych, czyli oskrzeli i płuc. Na potrzeby opracowania dzisiejszego programu dotarłem też do doświadczenia z 2010 roku, które z kolei udowodniło, że laktoferyna może być też skuteczna przeciwko wirusowi grypy typu A, który odpowiada za większość infekcji sezonowych. Jeśli zaś chodzi o doświadczenia przeprowadzone z udziałem ludzi, to Międzynarodowy Zespół Badaczy opublikował w 2021 roku obszerną analizę 9 takich badań, na podstawie której stwierdził, że stosowanie laktoferyny zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji dróg oddechowych średnio aż o 43%. Wobec tego można powiedzieć, że laktoferyna może być cennym składnikiem w zapobieganiu infekcji wirusowych u pacjentów z obniżoną odpornością.
Co więcej, w podsumowaniu pracy, na którą przed chwilą się powoływałem, jej autorzy wskazali, że laktoferyna może odgrywać korzystną rolę nie tylko w profilaktyce, ale również w leczeniu objawów występujących już infekcji dróg oddechowych i może przyspieszać rekonwalescencję pacjentów. W kontekście zapobiegania różnego rodzaju infekcjom, poza tym, że laktoferyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, to chciałbym od razu też powiedzieć, że ma ona również zdolność do bezpośredniego pobudzania naszego układu odpornościowego. Mam tu na myśli m.in. to, że sprzyja ona przemieszczaniu się komórek NK, nazywanych naturalnymi zabójcami, do ogniska infekcji, do tego nasila fagocytozę, czyli proces pochłaniania obcych cząsteczek przez komórki odpornościowe, jak również ułatwia produkcję reaktywnych form tlenu, które niszczą drobnoustroje obecne w naszym ciele. Ponadto badanie przeprowadzone w Australii z udziałem mężczyzn pokazało, że stosowanie 100 mg laktoferyny przez pierwsze 7 dni, a następnie 200 mg przez kolejny tydzień spowodowało aktywację limfocytów T pomocniczych i limfocytów T cytotoksycznych, czyli ważnych komórek odpornościowych zaangażowanych w pracę naszego układu immunologicznego. To tylko dowodzi temu, że laktoferyna istotnie wzmacnia naszą odporność. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Na chwilę odłóżmy już kwestie związane z odpornością i przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Otóż być może dla wielu z Państwa pewnym zaskoczeniem będzie fakt, że laktoferyna może być pomocna w leczeniu anemii z niedoboru żelaza. A to dlatego, że zwiększa ona wchłanianie tego pierwiastka z przewodu pokarmowego do krwi. Aby nie być gołosłownym, jedna z najnowszych prac naukowych z 2022 roku udowodniła, że podawanie żelaza w połączeniu z laktoferyną poprawia parametry hematologiczne związane z anemią. Mam tu na myśli korzystny wzrost stężenia żelaza we krwi, a także ferytyny i hemoglobiny. Co więcej, warto wspomnieć, że efekt ten jest lepszy niż w przypadku stosowania zwykłych preparatów z żelazem. Od siebie dodam, że taki korzystny efekt został odnotowany m.in. w przypadku kobiet ciężarnych, jak również dzieci z chorobami zapalnymi jelit, u których jednocześnie stwierdzono niedokrwistość, czyli anemię z niedoboru żelaza. Przy okazji warty podkreślenia jest również fakt, że żelazo w połączeniu z laktoferyną powoduje o wiele mniej skutków ubocznych niż żelazo podawane samodzielnie. Wobec tych informacji uważam, że jeśli zmagają się Państwo z niedoborem żelaza i chcą wysycić nim swoje ciało, to warto stosować je właśnie w obecności laktoferyny. Jeśli sięgniemy głębiej do literatury fachowej, to dowiemy się, że laktoferyna może mieć też pewne znaczenie dla zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera. Badacze uważają, że działa ona neuroprotokcyjnie, czyli ochronnie na komórki nerwowe za sprawą swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Do tego w doświadczeniu przeprowadzonym na zwierzętach jego autorzy zauważyli, że podawanie laktoferyny spowodowało zmniejszenie poziomu beta-amyloidu w mózgu, czyli pewnego białka, które gromadząc się w tym organie powoduje uszkodzenie i obumieranie neuronów, co sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera. Z tego też względu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że laktoferyna chroni nasz mózg przed patologicznymi zmianami, w tym przed procesami starczymi w nim zachodzącymi. Teraz już chciałbym zostawić laktoferynę i przejść jeszcze do szybkiego omówienia kilku innych składników, które wzmocnią naszą odporność, w tym pomogą zapobiec przeziębieniu i grypie, a nawet które to przyspieszą powrót do zdrowia w przypadku, gdy te problemy nas już dosięgną. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiednie wysycenie naszego ciała cynkiem. A to dlatego, że również i ten pierwiastek reguluje pracę układu odpornościowego, w tym zwiększa aktywność tymuliny, czyli hormonu, który z kolei sprawia, że komórki odpornościowe, takie jak limfocyty T i NK, stają się bardziej skuteczne w swoim działaniu. Zresztą już w 1998 roku badacze opublikowali wyniki swoich badań, które pokazały wprost, że osoby, które dostarczają wysokie ilości cynku, cechują się mniejszą częstością występowania ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych. Jednocześnie warto wiedzieć, że cynk działa nie tylko prewencyjnie, ale również w pewnym stopniu terapeutycznie. Praca naukowa z 2017 roku pokazała, że stosowanie cynku przez osoby już chore pozwala skrócić czas trwania przeziębienia średnio o 33%. I w tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem praktyczną informacją. Po pierwsze, taka skuteczność działania została zaobserwowana, gdy cynk był spożywany w postaci pastylek do ssania. Po drugie, ważna jest też forma chemiczna cynku.
W badaniach, na które się powołuje, stosowano glukonian cynku. I trzecia rzecz, czyli dawka. A mianowicie korzystny efekt został osiągnięty wtedy, gdy cynk był podawany w megadawce rzędu 80 mg na dobę. Ważna informacja jest też taka, że tak wysokich ilości cynku nie należy stosować dłużej niż 1 do 2 tygodni. I dobową dawkę dobrze rozbić sobie na kilka mniejszych, czyli na przykład na 5 porcji w ciągu dnia, co pozwoli uchronić nas przed działaniami niepożądanymi, do których możemy zaliczyć metaliczny posmak w ustach i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Praktyczną informacją, o której warto wiedzieć, jest również to, że jak pokazały przeprowadzone badania naukowe, w powrocie do zdrowia, jeśli chodzi o osoby zmagające się z przeziębieniem, pomocne jest połączenie cynku wraz z witaminą C. Mowa tu o zastosowaniu witaminy C w ilości 1000 mg na dobę. W innej zaś pracy naukowej jej autorzy wykazali, że aby skrócić czas trwania infekcji górnych dróg oddechowych, to warto też połączyć cynk z witaminą A. Gdy mowa o składnikach pozytywnie wpływających na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, to nie sposób nie wspomnieć o witaminie D. Mało kto wie o tym, że witamina D na kilku płaszczyznach wzmacnia naszą odporność. Dla przykładu sprawia ona, że makrofagi, czyli pewien typ komórek odpornościowych, mają większą zdolność do neutralizowania wirusów, bakterii i grzybów. Do tego dzięki obecności witaminy D dochodzi do powstawania w naszym ciele substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, takich jak beta-defensyna i katelicydyna. Ponadto wspomniana witamina bierze udział w dojrzewaniu niektórych komórek układu immunologicznego i wpływa korzystnie na funkcjonowanie błon śluzowych wyściełających drogi oddechowe, które są naturalną barierą ochronną przed wnikaniem patogenów. Tak naprawdę wystarczy spojrzeć do wyników badań, aby przekonać się, jak ważna jest witamina D dla prawidłowego funkcjonowania naszej odporności. Dla przykładu najnowsze wyniki badań z 2023 roku pokazały, że osoby z niskim stężeniem witaminy D w organizmie mają wyższe ryzyko pojawienia się chorób układu oddechowego, takich jak grypa, zapalenie płuc i infekcje ucha, średnio aż o 84%. Poza tym u osób tych częściej obserwujemy również wystąpienie kataru i przeziębienia. Z kolei w innej pracy, również z 2023 roku, jej autorzy zaobserwowali, że osoby, których ciało jest nieodpowiednio wysycone witaminą D, częściej doświadczają nawrotu infekcji górnych dróg oddechowych. Ponadto w literaturze naukowej znajdziemy wiele wyników badań, które dowodzą, że suplementacja witaminą D jest skuteczna w zapobieganiu ostrych infekcji dróg oddechowych. Eksperci wykazali, że stosowanie tej witaminy pozwala obniżyć ryzyko wspomnianych infekcji średnio o 12%. Co więcej, dotarłem też do jeszcze jednej ciekawej publikacji naukowej, w której fachowcy dowiedli, że podawanie witaminy D nie tylko zapobiega infekcjom dróg oddechowych, ale również pozwala złagodzić objawy im towarzyszące, jeśli już zachorowaliśmy. Zgodnie z tymi informacjami zachęcam Państwa do regularnego przyjmowania witaminy D. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ większość z nas ma jej niedobór. Wynika to z tego, że witamina ta jest praktycznie nieobecna w żywności, zaś produkcja skórna witaminy D pod wpływem promieni słonecznych jest dla nas zwykle niewystarczająca. W pierwszej kolejności polecam zrobić sobie badanie laboratoryjne, aby sprawdzić stężenie witaminy D we krwi. Jeśli okaże się ono zbyt niskie, czyli będzie wynosiło poniżej 30 nanogramów na mililitr, to w takim przypadku dobrze jest sięgnąć po nieco większe niż powszechnie zalecane dawki witaminy D. Mam tu na myśli około 6 do 10 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie. Jeśli zaś stężenie witaminy D wynosi powyżej 30 nanogramów, to zwykle wystarczy podawać witaminę D w ilości około 2 do 4 tysięcy jednostek na dobę. Od siebie jeszcze dodam, że w mojej ocenie dobrze jest dążyć do osiągnięcia witaminy D na poziomie od 50 do 75 nanogramów na mililitr. Jeśli zależy nam na wzmocnieniu odporności i złagodzeniu przebiegu różnego rodzaju infekcji, to warto rozważyć też sięgnięcie po niektóre zioła. Według mnie dobrym rozwiązaniem jest m.in. jeżówka purpurowa, czyli inaczej Echinacea. Aby nie być gołosłownym, to powiem, że w 2007 roku ukazała się analiza 14 badań naukowych, która pokazała, że stosowanie jeżówki purpurowej w okresie osłabionej odporności zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia przeziębienia aż o 58%. Z kolei kilka lat później, bo w 2019 roku badacze udowodnili, że jeżówka zapobiega różnym infekcjom górnych dróg oddechowych. Mam tu na myśli mniejsze ryzyko ich wystąpienia średnio o 22%. Jednocześnie w tej samej pracy jej autorzy wykazali, że jeżówka wspomaga też leczenie wspomnianych infekcji, a konkretnie skraca czas ich trwania.
Zdaniem doktora Różańskiego, polskiego znawcy fitoterapii, jeżówka purpurowa wzmacnia odporność, ponieważ działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Dodatkowo ma ona działanie przeciwgorączkowe i tłumi procesy zapalne toczące się w organizmie. Ponadto pobudza aktywność makrofagów i granulocytów, czyli komórek odpornościowych. Od siebie dodam, że z ziela jeżówki możemy sporządzić sobie napar. W tym celu należy zalać 2 łyżeczki ziela 1 szklanką wrzątku i całość pozostawić pod przykryciem na około 15 minut. Jeśli zaś ktoś z Państwa nie chce sporządzać naparu, to można też zaopatrzyć się w jeżówkę w postaci preparatów. Wówczas stosuje się w ilości około 400 do 800 mg na dzień. Aby skutecznie sprostać osłabionej odporności i pojawieniu się infekcji układu oddechowego, warto zainteresować się również owocami czarnego bzu. Naukowcy wskazują, że antocyjany obecne w czarnym bzie utrudniają wirusom wnikanie do komórek naszego ciała i w ten sposób potencjalnie hamują infekcję wirusową. Zresztą 2 prace naukowe z 2019 i 2021 roku, do których udało mi się dotrzeć, dowodzą, że owoce czarnego bzu mogą skracać czas trwania i zmniejszać nasilenie przeziębienia oraz grypy. Z tego też względu zachęcam Państwa do wypróbowania na sobie działania czarnego bzu. W tym celu można sporządzić odwar poprzez zalanie 2 łyżek owoców 1 szklanką wody i gotowanie całości przez około 5 minut. Tak przygotowany odwar spożywa się w ilości pół szklanki 2 razy dziennie. Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po gotowe ekstrakty z owoców czarnego bzu w postaci różnych preparatów ziołowych. Spośród zaś innych ziół polecam też napar z lipy drobnolistnej i napar z tymianku. Jeśli chodzi o kwiat lipy, to działa on napotnie w stanach gorączkowych i chorobach takich jak grypa, angina, zapalenie gardła i zapalenie oskrzeli. Aby przygotować napar z kwiatów lipy, należy zalać 1,5 łyżki kwiatów 2 szklankami gorącej wody i odstawić na około kwadrans. Zalecane dzienne spożycie to 2-3 szklanki naparu. Tymianek z kolei pomaga w przypadku zalegającej flegmy, a to dlatego, że rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Ponadto naukowcy zauważyli, że tymianek poprawia ruch śluzowo-rzęskowy w górnych drogach oddechowych i w ten sposób usprawnia ich oczyszczanie. Poza tym warto wiedzieć o tym, że w tymianku znajdują się składniki takie jak karwakrol i tymol, które mają działanie przeciwbakteryjne. W celu przygotowania naparu z tymianku należy zalać 1 łyżkę ziela 1,5 szklanką gorącej wody, po czym całość odstawia się na 15 minut pod przykryciem. Zalecane stosowanie to pół szklanki 2 lub 3 razy dziennie. Korzystając ze sposobności, zachęcam jeszcze do obejrzenia filmu, w którym opowiadam o sposobach na udrożnienie zatkanych zatok. Materiał ten można częściowo potraktować jako uzupełnienie dzisiejszego programu. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.